dzisiaj porozmawiamy sobie o modzie. Czy moda może być eko? Fast fashion i odzieżowe niewolnictwo w XXI wieku. Drodzy Państwo, odpowiemy sobie dzisiaj na pytanie, kto zabija świat. I niewątpliwie tym jednym z takich większych big killers naszej planety jest przemysł odzieżowy, a w ramach tego przemysłu odzieżowego szczególnie uciążliwa jest produkcja ubrań w trybie fast fashion. To jest taka produkcja, która jest wytwarzana przez znane marki w hurtowych ilościach, z tanich materiałów o niestety nie najlepszej jakości, które bardzo szybko wychodzą z mody i które również szybko lądują na wysypiskach. Na slajdzie zobaczycie między innymi rzeki w Bangladeszu. Na tym drugim zdjęciu widzicie rybaków, którzy wypłynęli na połów ryb. Widzicie kolor rzek. Mówi się, że jeżeli chcesz poznać, jaki kolor będzie modny w danym sezonie, to przyjrzyj się dokładnie rzekom w Bangladeszu czy w Chinach, bo właśnie one mają ten kolor. Więc przemysł odzieżowy jest na pewno bardzo niszczący dla środowiska, bardzo niszczący dla naszej planety, ale warto zdać sobie sprawę, że to jest jeden z największych rynków, najszybciej rozwijający się. W samym Bangladeszu ulokowanych jest ponad 3000 fabryk, co odpowiada za około 85% rocznego eksportu szytych ubrań na rynki europejskie i na rynki amerykańskie. Między innymi w Chinach i w Bangladeszu szyją najbardziej znane firmy, które pewnie Państwo kojarzycie, takie jak Levi's, takie firmy jak Zara czy H&M. Sektor ten zatrudnia ponad 4 miliony pracowników, którzy pracują w bardzo trudnych warunkach, gdzie bardzo często nie jest istotne ani zdrowie tych pracowników, ani jakiś dobrostan, dobre warunki pracy. No i niestety także często życie tych ludzi, ponieważ pracują z substancjami trującymi, z pestycydami, bez żadnej odzieży ochronnej. Często te fabryki są po prostu w pomieszczeniach biurowych. Za chwilę sobie to wszystko zobaczymy na filmiku, na zdjęciach. Warto tylko pamiętać, że produkcja odzieży w ostatnich latach podwoiła się. Przez ostatnie 15 lat, od roku mniej więcej 2004 do 2019 podwoiliśmy produkcję ubrań, pomimo tego, że mamy ich tak dużo, że chyba nie musielibyśmy do końca życia już kupować, ponieważ nasze szafy często pękają od nadmiaru ubrań. Mamy także ubrania, które trzymamy, nie chodzimy w nich, bardzo często o nich zapominamy. Także warto przy zakupie kolejnej bluzki, kolejnej spódnicy, kolejnej sukienki z tego powodu, że chcemy sobie poprawić humor albo jak się to mówi, bo zasłużyliśmy na to, wziąć pod uwagę także ogromny nakład związany nie tylko z pracą ludzką, ale także związany z tym problemy środowiskowe. Kilka faktów, drodzy Państwo, na początek. Po pierwsze, produkcja odzieży, produkcja obuwia jest źródłem 10% ogółu emisji gazów cieplarnianych na świecie. To jest bardzo dużo. To jest więcej niż emisje pochodzące z przewozów międzynarodowych i żeglugi morskiej wzięte łącznie. Rzadko mówimy o tym, nie zwracamy na to uwagi. Częściej mówi się i zwraca się uwagę na fakt nie kupowania tanich lotów, nie latania właśnie na krótkie odległości, a przemysł odzieżowy i przemysł obuwniczy są większym zagrożeniem nawet niż loty międzynarodowe. Też mało, wydaje mi się, zwraca się uwagę na to, że ze względu na między innymi materiały syntetyczne wytwarzamy i emitujemy ogromne ilości mikroplastiku. Do tej pory zwracaliśmy uwagę na jednorazowe sztućce, na woreczki foliowe. Mało mówiło się o tym mikroplastiku. To już jest teraz ogromne zagrożenie, dlatego że każde pranie uwalnia taki właśnie mikroplastik. Ten mikroplastik wpada do mórz,
mórz do oceanów, często jest konsumowany przez ryby, następnie przez człowieka i jak pokazują wyliczenia naukowców, człowiek zjada w ciągu roku tyle mikroplastiku, co mniej więcej karta do bankomatu. Takiej wielkości spożywamy mikroplastik i także ten mikroplastik został już odnaleziony w mleku matki, która karmi swoje potomstwo, karmi dziecko, także to będzie na pewno duży problem. Warto brać także pod uwagę ten aspekt zatruwania środowiska. Oprócz emisji gazów cieplarnianych, oprócz mikroplastiku, przemysł odzieżowy pochłania ogromne ilości wody. Do produkcji jednego t-shirtu wykorzystujemy 2700 litrów wody. To jest tyle, żebyście sobie Państwo mogli to wyobrazić, jakoś zwizualizować, ile wody pitnej wystarczy dla jednego człowieka na 2,5 roku życia. Także to są ogromne ilości. Do produkcji jednego t-shirtu potrzebujemy odkręconego kranu na maksa przez 5,5 godziny. A teraz przypomnijmy sobie, ile tych t-shirtów kupowaliśmy w ostatnim czasie, jak często w nich chodzimy, jak je pielęgnujemy, jak dbamy o nie i czym jest dla nas zakup takiego t-shirta. Warto także zwrócić uwagę na dane, które pokazują ze względu na przemysł odzieżowy degradację gleby, nadmierne wylesianie terenu, między innymi wypasanie zwierząt. 90% powierzchni Mongolii jest już zagrożone wylesieniem przez właśnie nadmierne wypasanie kóz kaszmirowych. I w tym momencie chciałabym zwrócić Waszą uwagę nie tylko na to, że zatruwamy planetę, nie tylko na fakt, że ludzie pracują w bardzo trudnych warunkach, w fabrykach, w których powstają nasze ubrania, ale chciałabym zwrócić uwagę na ogromne cierpienie zwierząt. Macie Państwo na zdjęciu pokazane, jak pozyskuje się wełnę czy kaszmir. To można śmiało powiedzieć, że mamy do czynienia z rzezią kóz. Zobaczcie, wykorzystywane są do tego takie specjalne szpikulce, gdzie siłą, zadając cierpienie tej kozie, bo to widać na tym zdjęciu, w sposób bardzo brutalny pozbawia się jej sierści, pozbawia się jej wełny, bardzo często także pozbawia się jej życia. Najczęściej się ją okalecza, te zwierzęta mają ogromne rany, które powodują, że są uśmiercane po kilku latach w sposób bardzo niehumanitarny, poprzez po prostu podcięcie gardła. I w ostatnich latach były między innymi protesty pod takimi sklepami jak Reserved, który sprzedawał swetry właśnie kaszmirowe. Właściciele tej marki tłumaczyli się, że mają certyfikat, iż te zwierzęta nie cierpią, ale jednak aktywiści twierdzili, że nie ma żadnej pewności, w jaki sposób ta wełna jest pozyskiwana i żądali natychmiastowego wycofania tych właśnie swetrów kaszmirowych ze sprzedaży. Kolejny aspekt związany z fast fashion, tutaj w tym momencie będziemy mówić o bawełnie, która wydaje się bardzo eko, to nic bardziej mylnego, to jest jeden z najgorszych dla środowiska materiałów, jest właśnie wykorzystywanie pestycydów, wykorzystywanie środków chemicznych. Bawełna oprócz tego, że jest szczególnie uciążliwa dla środowiska, że pożera ogromne ilości wody, potrzebuje środków owadobójczych, środków, które są wykorzystywane właśnie w uprawie bawełny. I w sumie do produkcji odzieży w Chinach, w Bangladeszu używamy 1900 środków chemicznych, pestycydów, substancji do barwienia, zmiękczania, z czego 150 tych substancji jest w Unii Europejskiej klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia, jako nawet niebezpieczne dla życia ludzkiego. Co dzieje się dalej z tymi naszymi ubraniami, kiedy już je nabywamy w taki dość szybki sposób, konsumujemy bez zbytniej refleksji, warto się zastanowić, gdzie one lądują i co się z nimi dzieje. Większość szybkiej mody ląduje niestety na śmietnikach, gdzie produkuje metan, przyczynia się do kryzysu klimatycznego, przyczynia się do katastrofy klimatycznej. I na slajdzie macie Państwo przytoczone wyliczenia z Wielkiej Brytanii. Tylko 13% ścinków i niechcianych ubrań idzie do odzysku.
kolejne 13% trafia do spalarni, a najczęściej to jest około 75% skrawków ubrań po prostu jest wyrzucana, ląduje na wysypisku. I na tym slajdzie możecie zobaczyć pustynię Atacama w północnym Chile. To jest, mówi się o tym, modowe cmentarzysko. To jest największe na świecie składowisko odpadów tekstylnych. Według szacunków ekologów trafia tam rocznie nawet 60 000 ton starych ubrań, które mogą się rozkładać bardzo długo. Naukowcy szacują, że nawet może to trwać około 200 lat. Mam tutaj przed sobą badania CEBOS w miarę świeże, gdzie zapytano konsumentów o różne postawy takie środowiskowe i zobaczcie, praktycznie na samym końcu lokuje się ograniczanie kupowania nowych ubrań czy kupowanie rzeczy używanych. Cały czas wśród tych najbardziej popularnych ekologicznych zachowań są segregacja odpadów domowych, kupowanie mniej żywności, czyli nie marnowanie żywności i kupowanie sprzętu AGD, który jest sprzętem energooszczędnym. Te właśnie wybory związane z zakupami ubrań, odzieży czy z kupowaniem odzieży używanej znajduje się na samym końcu wśród wyborów konsumentów. Są różnego rodzaju rozwiązania, o tych rozwiązaniach sobie za chwilę troszkę powiemy, ale są już takie osoby, które powinny udać się na tak zwany detoks modowy i rzeczywiście można już podpisać taką deklarację, gdzie no, można zadeklarować niekupowanie ubrań, na przykład na dobry początek przez tydzień, przez 2 tygodnie, no i podtrzymywać tę swoją deklarację niekupowania ubrań, albo skorzystać z tak zwanej e-garderoby, albo biblioteki ubrań. Jest już też coraz więcej takich miejsc, gdzie można po prostu wykupić abonament i wypożyczyć ubrania, które są noszone przez jakiś czas i następnie są zwracane. A teraz będę chciała wrócić jeszcze na sekundę do Azji, do Bangladeszu. Zobaczycie Państwo w tym filmiku między innymi zanieczyszczone rzeki, ogromne kominy, które emitują dwutlenek węgla. Zobaczycie fatalne warunki ludzi, zobaczycie jak pracują. Często prócz kobiet będą to po prostu dzieci. Zwróćcie uwagę, że także w tym współczesnym niewolnictwie odzieżowym mówimy o ciężkiej pracy i wyzysku osób nieletnich. Zwróćcie uwagę także na to, jak skontrastowany świat mody, jak wyglądają modele, modelki, jak wyglądają sklepy, jak wyglądają ceny. W tym dokumencie mogliście zobaczyć Państwo katastrofę w fabrykach odzieżowych, niewolnicze warunki pracy, choroby dzieci na skutek właśnie stosowania, spryskiwania pól bawełny, czyli stosowania tych wszystkich pestycydów, o których dzisiaj mówimy już bardzo głośno i wyraźnie. Mogliście zobaczyć tony odpadów, te hałdy ubrań, no i ten świat mody, ten świat, który nabywa to wszystko, co powstaje właśnie w takich warunkach w Bangladeszu czy w Chinach. Szczególnie mocno wybrzmiała katastrofa budowlana jednej z fabryk, o której za chwilę sobie też jeszcze troszkę więcej powiemy. No i właśnie reportaż Marka Rabija, jeżeli ktoś chciałby z Państwa zgłębić ten temat, to odsyłam do książki Życie na miarę, odzieżowe niewolnictwo. Bardzo dobry reportaż, napisany przez reportera, który przybył, żeby zobaczyć na własne oczy i opisać, jak wyglądała największa nowożytna katastrofa budowlana w Rana Plaza w Bangladeszu, jednej z fabryk, w której zginęło ponad 1100 osób. Zobaczcie Państwo, często te budynki, w których te fabryki są ulokowane, one totalnie nie wyglądają jak fabryki, to są właśnie często biurowce. Do tych biurowców zostaje wprowadzony ciężki sprzęt, klimatyzatory, no i po jakimś czasie te budynki się po prostu składają jak domki z kart. Dochodzi do wielkich tragedii, dochodzi do ogromnych katastrof, ginie bardzo dużo ludzi. Wcześniejsze, takie mniejsze katastrofy, o których też było głośno, jeszcze pokazywały okrutne traktowanie ludzi, to znaczy pierwsze nie były ratowane kobiety. Człowiek
nie był najważniejszy. Najważniejszy był materiał, to, żeby jeszcze odzyskać jak najwięcej produktów, torebek, właśnie materiału. Były takie głośne sprawy, sytuacje, gdzie te kobiety nawet zostały specjalnie zamknięte, między innymi część budynku się paliła, po to, żeby właśnie uratować jak największą ilość materiału, co pokazuje, że życie ludzi jest po prostu nie jest cenne, na pewno cenniejszy jest produkt, cenniejszy jest towar. No i co teraz możemy z tym wszystkim zrobić? Mamy taką sytuację, z pomocą przychodzi nam filozofia Zero Waste, filozofia, która zakłada, że można żyć zgodnie ze środowiskiem, gdzie można nie emitować gazów cieplarnianych na taką skalę, jak to dzieje się teraz. Zero Waste to są przemyślane zakupy, to jest odwrót od bezmyślnej konsumpcji, to jest także zdrowe środowisko i powodowanie, że ograniczamy zużywanie zasobów, ograniczamy zużywanie wody i innych zasobów. Zasady Zero Waste pewnie Państwo dobrze znacie: kompostuj, segreguj, używaj ponownie, ograniczaj, odmawiaj. Jak można byłoby te zasady próbować jakoś wdrożyć w filozofię kupowania ubrań, odzieży? I chciałam zaproponować Państwu takie zasady Zero Waste, które doprowadzają do tego, że możemy mówić, iż mamy szafę w duchu eko, że jesteśmy ekologicznymi konsumentami, jeżeli chodzi o przemysł odzieżowy. I te zasady wyglądają w taki sposób. Najpierw wykorzystuj to, co masz, zobacz dokładnie w szafie, jakie ubrania masz i co jest Ci potrzebne. Następnie pożyczaj, wymieniaj się z innymi, kupuj używane ubrania, odzież, kupuj ubrania z drugiej ręki, zrób sam i zobaczcie, dopiero na samym końcu jest kupuj. Dopiero na samym końcu, kiedy sobie przeanalizujemy ten trójkąt odwrócony, kiedy zobaczymy, czy mamy być może coś podobnego w szafie, kiedy się zorientujemy, czy nie można tego kupić chociażby w sklepach z używaną odzieżą, dopiero wtedy kupujemy. Pytacie często, jakie mamy ekologiczne tkaniny, co warto kupować w sklepach. No oczywiście na pierwszym miejscu jest bawełna organiczna i potem taką drugą tkaniną, która jest najbardziej przyjazna środowisku, to jest len, następnie tkaniny konopne, no i także tkaniny pochodzące z recyklingu. Warto także zwrócić uwagę, że coraz częściej mówimy o etyce w modzie, o także takiej społecznej odpowiedzialności przemysłu odzieżowego, że na naszych oczach pewne rzeczy się zmieniają, pewne zachowania także właśnie wielkich producentów się zmieniają i kilka takich zmian. Pierwsza rzecz, możecie już Państwo kupić wyroby takie jak torebki, obuwie, portfele z tak zwanej skóry wegańskiej. Zobaczcie, możecie kupić Państwo torebki ze skóry jabłek, ananasów, kaktusów. To jest wegańska alternatywa do skóry. Wyglądają bardzo podobnie, są wytrzymałe, komfortowo się je nosi, ale to, co jest najważniejsze, nie są okupione cierpieniem zwierząt. Możecie zobaczyć sandały damskie z liścia ananasa. Coraz więcej tych produktów jest, torebkę ze skóry kaktusa. No i ostatni element tej nowej mody w duchu eko, która może za chwilę będzie dużo bardziej popularna, to są cyfrowe ubrania. One mniej więcej tak wyglądają. Możecie Państwo zobaczyć, że mamy na przykład modelkę w rzeczywistości, która nie ma na sobie płaszcza, ma jedynie bluzkę i spodenki, a dzięki cyfrowym ubraniom wygląda tak, jak na tym ostatnim zdjęciu. Co to takiego są te cyfrowe ubrania? Obecnie są one wykorzystywane w social media, to jest sposób na taki ciekawy content i eksperymentowanie ze swoim wizerunkiem bez konieczności napędzania fast fashion. To są filtry takie, które można wykorzystywać podczas spotkań, na przykład na Zoomie czy na Teamsach. Za chwilę być może będą one działały tak jak filtry na Instagramie czy na Facebooku. I na sam koniec, drodzy Państwo, chciałam pokazać Wam, że są już takie kontenery, gdzie możecie Państwo oddać swoje ubrania, a za chwilę według nowej dyrektywy Unii Europejskiej obok śmieci na plastik, na szkło, na papier będą także pojemniki na tekstylia. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, przemyślanych zakupów i do zobaczenia.